Pierwszym filmem jest Wabank z roku 1981. No, można powiedzieć, że arcydzieło polskiego kina gatunkowego. Moi drodzy, debiut reżyserski Juliusza Machulskiego, reżysera, który dzisiaj jest kojarzony właśnie z takim fachowym kinem gatunkowym. Właściwie każdy jego film jest zrealizowany w konkretnym rejestrze gatunkowym. Wabank, film kryminalny w stylu retro, powiedzmy Sex Misja to jest science fiction. Ostatnio zrobił Kołysankę, czyli horror komediowy, prawda? Czyli reżyser, który już z założenia postanowił robić właśnie filmy gatunkowe. Zresztą to jest ciekawe, jego idolem niedoścignionym jest Stanley Kubrick, co sam przyznaje, i Stanley Kubrick, wielki amerykański reżyser, on miał taką ideę fix, żeby zrobić, żeby każdy jego film był utrzymany w innym rejestrze gatunkowym. I to mu się prawie udało. I Machulski ma podobny program, żeby do końca życia zrobić właśnie po jednym filmie z każdego gatunku. No to się mu udaje, bo nawet ostatnio, jak powiedziałem, zrobił ten horror komediowy, czyli Kołysankę. Dobrze, moi drodzy, Wabank, przynależność gatunkowa filmu Wabank. Otóż to jest film kryminalny w tak zwanym stylu retro, czyli film rozgrywający się w latach 20., 30., należący do podgatunku filmu kryminalnego o nazwie caper movie albo heist movie. To są filmy o precyzyjnie zaplanowanych i przeprowadzanych skokach, prawda? To są filmy oczywiście przede wszystkim realizowane w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko. Natomiast takim filmem, do którego wprost się odwołuje film Wabank, jest znakomity film George'a Roya Hilla Żądło, o dwóch oszustach, którzy w akcie zemsty puszczają z torbami potężnego rekina, gangstera. Ale nie tylko. W filmie Wabank dostrzeżemy cytaty, odniesienia z klasyki właśnie filmu caper movie, filmu o napadach, filmów gangsterskich, odmiany także kina gangsterskiego, czyli filmu czarnego, filmu noir. Można wprost wskazać źródła inspiracji, na przykład film High Sierra z roku 1941 z Humphreyem Bogartem, gdzie starzejący się gangster wykonuje swoją ostatnią robotę, albo na przykład z dwóch klasycznych filmów caper movie, czyli z Asfaltowej dżungli Johna Hustona, czy z odpowiednika no, właściwie to był film zrobiony przez francuskiego reżysera we Francji, czyli tu był Wabank, cytuję jakby europejski odpowiednik hollywoodzkiego caper movie, film Rififi, Gilles Dessena, też taką klasyczną opowieść właśnie o świetnie przygotowanym i przeprowadzonym skoku. Moi drodzy, te filmy heist movie, caper movie, jak większość filmów gatunkowych, to są często filmy z drugim dnem. Otóż to nie są tylko takie filmy, które budują na ekranie emocjonującą fabułę. Często jest tak, że te filmy caper movie, te filmy o napadach, filmy gangsterskie, one cały ten wątek napadu buduje jakąś, no użyję takiego skomplikowanego słowa, egzystencjalną metaforę. Że tak naprawdę ten cały napad, szykowanie tego napadu, ten napad, który w jednych filmach się udaje, w drugich się nie udaje, klasycznym filmem, w którym się nie udaje precyzyjnie przygotowany napad i to przez, no można powiedzieć, no zbieg okoliczności jest film właśnie Stanleya Kubricka, film Killing, Zabójstwo z 1955 roku. Moi drodzy, ale te filmy o napadach, ten napad to jest jakby, można powiedzieć, metafora ludzkiego życia, prawda? Że ten napad jest jak życie, prawda? Że coś chcemy zrealizować i nieraz
albo nam się udaje, albo nam się udają te plany, prawda, albo nam się nie udają. I bardzo często piszący o filmach Kuyper mówi właśnie, pokazują, że te filmy, one są oprócz tego, że oczywiście dostarczają nam silnych przeżyć emocjonalnych, to też budują taką egzystencjalną metaforę. I to jest bardzo ważne, bo Wabank, który Machulskiego, który generalnie po dziś dzień nawet jak się o nim pisze, że to jest czysto rozrywkowy film, prawda, który dał kinu polskiemu taki gatunkowy oddech, prawda, po tych zawiesistych filmach kina moralnego niepokoju, prawda. Tak naprawdę ten film nie jest taki, że się tak wyrażę, czysty. To znaczy, to nie jest tylko film, który wywołuje emocje. To jest film, który też buduje jakąś taką pewną metaforę. Ja rozmawiałem o tym z Machulskim kiedyś i on najpierw tak bronił się, że nie, co pan powiada, ale w końcu jednak przyznał mi rację, że cały ten wątek tego napadu, którego celem jest ukaranie człowieka, który nadużywa władzy swojej, jest bardzo czytelny w odniesieniu do współczesności, do lat 80., prawda? Do momentu, kiedy za chwilę, prawda, wybuchnie Solidarność, prawda? I kiedy ludzie poczują, że system ich, no już od dłuższego czasu to wyczuwali, ale w latach 80. to już będzie wyczuwalne w 100%, że ich po prostu oszukał i będą szukali sposobu, żeby oszukać ten oszukańczy system. Także ten film Wabank nie jest taki, moi drodzy, nie jest taki czysty, że się tak wyrażę, nie jest taki bezproblemowy. Tak naprawdę ten Wabank, jak większość filmów gatunkowych, które nie tylko są filmami gatunkowymi, ale są kinem, ale reprezentują kino artystyczne, on ma swoje drugie dno. Ale no przede wszystkim, jak powiedziałem, to jest film świetnie zrealizowany, osadzony zresztą w latach 20. i 30., czyli w jakimś sensie też odwołujący się do tradycji tego kina gatunkowego polskiego przedwojennego. To jest, jak powiedziałem, też pastisz filmowy, czyli film, który w przeciwieństwie do parodii, która wyśmiewa pewne konwencje gatunkowe, tak naprawdę pastisz pewne konwencje uwypukla, ale żeby oddać im hołd. To jest taki hołd właśnie złożony kinu kryminalnemu, kinu gangsterskiemu, kinu Kuyper Movie. Może bardziej amerykańskiemu, zachodniemu niż polskiemu, ale polskiemu też, jeśli chodzi o oddanie czci kinu branżowemu, przedwojennemu, gatunkowemu. Oczywiście, moi drodzy, zwraca uwagę mistrzostwo formy tego filmu, reżyseria, aktorstwo. Jan Machulski, ojciec Machulskiego, Juliusza tutaj w swojej życiowej roli. Świetne dialogi, moi drodzy, cięte, pełne dowcipu. No i ten naddatek, którego jednak nie można bagatelizować. Tu właśnie plakaty z 3 filmów, do których odnosi się w sposób bezpośredni Machulski. No i moi drodzy, nota właśnie reżyserska Juliusza Machulskiego, oczywiście kolejne filmy Machulskiego, takie jak Seks Misja, który też jest filmem gatunkowym, jest filmem science fiction. A jednak to jest film, który jak ambitne filmy gatunkowe, jednak też w krzywym zwierciadle pokazuje właśnie rzeczywistość no, PRL-u lat 80., prawda? W konwencji właśnie kina science fiction. No warto wspomnieć, że też i część druga w Wabanku powstała w 1984 roku. Może nie dorównująca poziomem części pierwszej, ale ten film też jest smaczny, bo jest wiele odwołań czysto filmowych, prawda? Natomiast, moi drodzy, warto wiedzieć, że powstała w scenariuszu część trzecia Wabanku, rozgrywająca się w czasie II wojny światowej. Machulski no, chciał zrobić, ale już niestety nie zrobi, ponieważ pan Jan Machulski zmarł parę lat temu, czy 2 lata temu. Natomiast powstał komiks według scenariusza do Wabanku 3, także można sobie przeczytać dalszy ciąg losów Kwinty i Duńczyka, które rozgrywają się właśnie w czasie II wojny światowej. Moi drodzy, tak wygląda Juliusz Machulski. A w ogóle jest nie tylko jeden z najlepszych rzemieślników polskiego kina,
którzy niekiedy osiągają poziom mistrzostwa, ale też jest jednym z najpotężniejszych figur w polskim kinie, jest szefem dzisiaj najprężniejszego studia filmowego Zebra, w którym zrealizowano wiele wybitnych filmów, osadzonych też w konwencji kina gatunkowego. Psy, Dług, prawda, to są filmy, które są robione w Zebrze.